Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj ponownie sięgniemy do klasyki, tak można powiedzieć, do klasyki klasyków. I przygotowałem dzisiaj dla Was grę Alone in the Dark 2. Druga część jednej z moich ulubionych gier, Alone in the Dark. Fantastyczna gra zaprojektowana przez Infogrames i Bruna Bonnell. No, muszę przyznać, że pierwsza część naprawdę niezapomniane przeżycie oferowała. I druga część... Mam trochę mieszane uczucia co do drugiej części, ale o tym zaraz Wam powiem. Z drugą częścią Alone in the Dark łączy się też ciekawa historia. W czasach, gdy ta gra została wydana, było to w roku nie wiem którym, 93. W roku 93, gdy wyszła druga część Alone in the Dark, no muszę przyznać, że byłem wielkim piratem i gdy pojawiła się zapowiedź, że ta gra wyjdzie, czym prędzej pognałem na giełdę komputerową, żeby sobie tą grę kupić. W tamtym czasie oczywiście jeszcze gra była na dyskietkach. Na 5 dyskietkach dostałem grę Alone in the Dark 2. Z drżącym sercem przybiegłem do domu, odpaliłem grę. No, pograłem trochę, wszystko ok, ale coś mi tam nie grało w tej grze. Okazało się, że na giełdzie przez długi czas funkcjonowała wersja beta gry. Było to chyba pierwsze moje zetknięcie z jakąkolwiek betą gry. To nawet nie było demo, tylko faktycznie w pewnych miejscach się wchodziło i nie było na przykład niczego w pokoju, była pusta przestrzeń. Gra się oczywiście czasami wieszała, gdy gdzieś przeszliśmy, gdzie nie powinniśmy przejść, brakowało przedmiotów. I powiem szczerze, że przez długi czas na giełdzie wszyscy myśleli, że ta Alone in the Dark jest oficjalną wersją, ponieważ niewiele osób wtedy zdawało sobie sprawę z wersji beta. I dopiero później, ileś miesięcy później udało mi się zakupić oczywiście piracką grę Alone in the Dark 2 w pełnej wersji już, gdzie można było ją normalnie ukończyć. Ponownie w drugiej części wcielamy się w Edwarda Canbiego. Tym razem z intra dowiadujemy się, że jakiś detektyw próbuje z takiego domu, który się nazywa Hell Kitchen, wydostać małą Grace, dziewczynkę, która była bohaterką gry dodatku do Alone in the Dark, który też Wam pokazałem, Jack in the Box. Niestety detektywowi się nie udaje, zostaje uduszony przez klauna, no a dziewczynka pozostaje w jakby posiadaniu jakichś tam złych ludzi. W tym momencie wkracza nasz bohater Edward Canby, który po wysadzeniu bramy prowadzącej do domostwa próbuje odzyskać małą Grace, no i oczywiście przy okazji pokonać złych ludzi. Zaraz powiem, co to za źli ludzie. Gra od pierwszych minut, od pierwszych sekund, gdy zaczynamy w nią grać, widać położenie nacisku z zagadek na niestety strzelanie. Strzelania jest bardzo dużo. I powiem szczerze, że osoby, które pamiętały pierwszą część Alone in the Dark, mogły czuć się zagubione, ponieważ od samego początku właściwie dostajemy karabin Thompson, kultowy karabin amerykańskich gangsterów i atakują nas chmary, słuchajcie, wrogów. No i większość czasu strzelamy. Oczywiście zagadki też są, bo co to by był za Alone in the Dark, gdyby nie było zagadek, ale strzelania jest naprawdę dużo i no bardziej to przypominało już strzelankę niż grę, którą pokochałem oczywiście wiele lat wcześniej, parę lat wcześniej, pierwszą część. Powiem szczerze, że to mnie od początku odrzuciło. Teren jest większy niż w pierwszej części. Alone in the Dark. Oprócz samego domostwa zwiedzimy też przyległy ogród, który jest typowym takim labiryntem złożonym z żywopłotów. No i statek piracki. Dlaczego statek piracki? Ponieważ mieszkańcy Hell Kitchen to tak naprawdę piraci, którzy co 100 lat muszą złej czarownicy złożyć małą dziewczynkę w ofierze, aby nadal być nieśmiertelnymi. I głównymi przeciwnikami naszymi oprócz gangsterów będą też piraci. Mieliśmy mały przedsmak, słuchajcie, tego w pierwszej części Alone in the Dark, gdzie jedna z postaci, którą musieliśmy pokonać, był właśnie pirat. I to tutaj znalazło ujście. Co ciekawe, w drugiej części jest wspomniane jedynie akcja na Dzikim Zachodzie. Jeżeli wiecie, ale trzecia część Alone in the Dark dzieje się oczywiście na Dzikim Zachodzie. Niestety muszę przyznać, że koncept z piratami wyszedł dosyć blado w porównaniu do pierwszej części, która nawiązywała do prozy Lovecrafta i naprawdę tworzyła nieziemski klimat skrzypiących podłóg, nagle wyskakujących zombie zza drzwi. No tutaj tego niestety nie ma. Piraci, jak i gangsterzy
do nas mogą rzucić jakieś słówko, podbiec, strzelać z karabinów. No zostało to niestety bardzo, bardzo słabo rozwiązane. Co ciekawe, w grze oprócz samego Edwarda Canbiego też sterujemy Emily. I tutaj jest kolejna ciekawostka. Otóż w stosunku do wersji dyskietkowej scenariusz, gdy sterujemy Emily, został wydłużony i jest on wydłużony jakieś tam, no nie jest to dużo, 10-15 minut gry, która w wersji dyskietkowej się nie znalazła, także jest to naprawdę ciekawa sprawa. Oczywiście polepszono ponownie grafikę, Edward Carnby przybrał trochę na wadze, zgolił wąsa, jest bardziej sprawny, bardziej taki ruchliwy. Dodatkowo wydaje mi się, że lokacje też zostały bardzo fajnie stworzone i tym razem lokacje nie są statyczne, ale czasami tam przeleci jakiś szczur pod dywanem, czasami tam woda kapie. No muszę przyznać, że pod względem graficznym gra jest krokiem naprzód. Również animacje, które są zamieszczone w grze, często animacje łączone, grafikę sprite'ową z grafiką, słuchajcie, taką wektorową, też uległy polepszeniu. Kultowa scena, pamiętam jak bardzo się jarałem tym, gdy w intrze umierający detektyw wrzuca na ziemię szklankę z wodą i ta szklanka się tak turla, zresztą widzicie teraz tu na screenie, i zostawia ślady wody. No było to naprawdę fantastyczna rzecz, którą do dzisiaj pamiętam i która naprawdę wtedy na mnie robiła gigantyczne wrażenie. No oczywiście dodano troszkę więcej poligonów na postacie. Można powiedzieć, że mają one jakąś tam mimikę, szczególnie widać to po małej Grace w intrze. No i ogólnie gra, muszę przyznać, że no jest słabsza od pierwszej części. Nie grało mi się w to tak dobrze. Oczywiście gra też obfituje w różne śmieszne patenty, typu na przykład możemy znaleźć strój Świętego Mikołaja i wtedy, gdy jesteśmy przebrani za Świętego Mikołaja, wrogowie nas nie atakują. To są takie smaczki, które pochowali często autorzy gry, ale muszę przyznać, że sympatycznie to wyszło. No niestety, tak jak mówię, gorzej wypadła fabularnie druga część, chociaż ponownie Bruno Bonnell stał za scenariuszem, ale no ten scenariusz jest dosyć miałki, no i taki troszkę, no muszę przyznać, że jeżeli nie jest to osadzone w prozie Lovecrafta, no wypadło to słabo. Sorry Infogrames, ale niestety jest to prawda. Słuchajcie, dodatkową ciekawostką w Alone in the Dark jest to, że ja mam akurat pudełko w wersji brytyjskiej, gdy kupiliśmy drugą część Alone in the Dark za darmo, w środku znajdowała się też pierwsza część, tutaj o wartości 60 funtów. Nie wiem, czy to prawda, czy faktycznie pierwsza część w tamtym czasie kosztowała 60 funtów, bo jeśli tak, no to naprawdę było to bardzo, bardzo dużo. Podoba mi się pudełko Alone in the Dark, właśnie nawiązujące troszkę do pierwszej części. Ponownie mamy Edwarda Carnbiego, jakiś statek, pirata, no wyszło fajnie, bardzo fajnie to zostało zaprojektowane. Ok, zobaczmy co jest w środku. Podobnie jak wszystkie gry Infogrames, pudełko jest właśnie takie całe czarne, fajnie to wygląda. W środku, słuchajcie, mamy pierwszą część. Zobaczcie, tym razem narzekałem przy pierwszej części, że pudełko było z okładką w takim brzydkim niebieskim kolorze, taką tintą niebieską pociągnięte, a tutaj dostajemy kolorową okładkę, także wielki plus, ale za to płyta z drugą częścią dostaje właśnie tą brzydką tintę. Nie wiem, kto to wymyślił i dlaczego nie mogli stworzyć okładki też do drugiej części kolorowej. No przecież różnica jest, prawda? I nie wiem czemu, ale z jakiegoś powodu tak się stało. Oczywiście obydwie gry są na płycie CD. Instrukcja w formie książeczki dodawanej do płyty. Sama gra, jeszcze powiem odnośnie pierwszej części, to jest dokładnie kopia pierwszej części Alone in the Dark, dokładnie ta sama wraz z zawartością Jack in the Dark, także nic tu się nie zmieniło. No i słuchajcie, jeszcze mam niewypełnioną oczywiście kartę rejestracyjną do Infogrames. Pewnie jakbym wysłał, to by mnie wyśmiali, bo tej firmy już dawno tam nie ma. No i słuchajcie, co mogę powiedzieć o drugiej części Alone in the Dark? Czy grać? Jeżeli jesteście fanami gier Resident Evil, myślę, że warto zapoznać się z wszystkimi częściami Alone in the Dark, zwłaszcza, że druga część nie jest aż tak zła jak mówię, ale jest na pewno sporo słabsza. Jak wiecie, tak jak mówiłem wcześniej, trzecia część dzieje się już na Dzikim Zachodzie, według mnie najsłabsza część z Alone in the Dark. No potem jest jeszcze Alone in the Dark New Nightmare, bardzo gra
przez recenzentów pojechana, ale ja uważam, że New Nightmare był dobrą grą i pod względem jakości tylko ustępowała jej pierwsza część, nawet była lepsza niż druga część. No i oczywiście ostatni Alone in the Dark, który mogliście zobaczyć na kanale Bananowego Janka, no to już w ogóle jest dramat straszny i totalne dziadostwo. Ale klasyczna trylogia Alone in the Dark 1, 2, 3 myślę, że dla każdego człowieka, który interesuje się historią gier komputerowych, pozycja obowiązkowa, warto się zapoznać, poznać historię Kirby'ego w momencie, kiedy pokonuje jego historię, gdy pokonuje złą czarownicę i oczywiście piratów. Niemniej jednak nie oczekujcie tego z tej samej jakości co w pierwszej części. Grafika oczywiście lepsza, ale tutaj kolejny przykład, że nie grafika czyni grę dobrą, ale często właśnie dobry klimat i ciekawa fabuła powodują, że gra się w to bardzo dobrze. Kochani, no więc jeszcze raz, jeżeli jesteście fanami, Boże, jakieś dziecko zażynają tam za tym, chyba składają w ofierze czarownicy. Jeżeli jesteście fanami gier typu survival horror, no to Alone in the Dark jest ojcem, można powiedzieć, pradziadem wszystkich survival horrorów i jest to taka gra, która rozpoczęła ten gatunek właśnie, który został potem pociągnięty w Silent Hillu czy też w Resident Evil. Także polecam jak najbardziej, kultowa gra Alone in the Dark, aczkolwiek musicie troszkę przymknąć oko na troszkę gorszą jakość w stosunku do części pierwszej. Kochani, to tyle odnośnie Alone in the Dark. Mam nadzieję, że Wam się podobało i tyle. Trzecia część oczywiście też się pojawi wkrótce, jak nabiorę jedynie sił, żeby ją skończyć, bo wiem, że trzecia część wypadła najsłabiej i jakoś nie mam aktualnie weny, żeby ją skończyć. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.